Dzisiaj przyrządzę sobie na śniadanie najprostszą rzecz, czyli po prostu jogurt z odżywką białkową i do tego wkroję sobie kiwi. Jeszcze do wszystkiego dodam słonecznik, więc to jest naprawdę turbo ekspresowe śniadanie, a jest pełnowartościowe. Ja mam taki fajny słoiczek, kupiłam go sobie na Temu i po prostu tutaj wszystko wkładam. Do tego też właśnie rano wypijam kawę, a śniadanie jem w pracy dopiero około godziny 10, 11, bo tak właśnie sprawdza mi się to najlepiej. Później obiad jem około 15, 15:30, w zależności od możliwości. I ja stosuję akurat izolat białka. No i fajne w tym śniadaniu jest to, że po prostu możecie mieć to ze sobą na biurku, zjeść szybko, nie ma to jakichś zapachów, więc jest mało problematyczne dla współpracowników. I dosypuję 20 g słonecznika. Ja go sobie lubię tak właśnie wymieszać, bo wtedy fajnie tak namaka i jest mięciutki. No i ostatni punkt, czyli kiwi. I śniadanko gotowe. Pokażę od razu, co mam na obiad, a po prostu jutro będziemy sobie omawiać, jak to smakuje, bo jutro mam na obiad dokładnie to samo. Ja zazwyczaj właśnie tak sobie gotuję na 2 dni i dzisiaj na obiad mam taki makaron koniak z mięsem mielonym i do tego mam taką fajnie poszatkowaną marchewkę i cukinię. Wszystko oczywiście zgodnie z obliczeniami do diety Low FODMAP, żeby tutaj nic nam nie fermentowało i już Wam pokażę z góry. No i to jest taki miks właśnie mięsko mielone, podsmażone z tym bulionem drobiowym i wtedy mi to smakuje właśnie najlepiej i bardzo fajnie to wchodzi i ta marchewka w tej formie paseczków też jest dla mnie smaczniejsza, jeśli mogę tak to nazwać. Jeszcze czas na szybkie suplementy i teraz szybko Wam pokażę na ekranie, jakie biorę właśnie teraz. I do tego jeszcze probiotyki i omega-3 i witamina D. Słuchajcie, czas na kolację i już Wam pokazuję, co jest na kolację. Na kolację zrobiłam sobie taką sałateczkę z fetą i to jest po prostu sałata, papryka i feta i troszkę słonecznika, to taki zapychacz trochę, a jako główny posiłek, ja wiem, że to nie wygląda, ale to jest naprawdę bardzo dobre. To są takie wrapy z marchewki i przepis na te wrapy jest na TikToku, jakby ktoś chciał zrobić sobie takie wrapy właśnie. I posmarowałam te wrapy ajwarem, no to dałam szynkę i taki ser proteinowy żółty i to wszystko podgrzałam i mamy takie mini pizzę, bo z tych wrapów tak naprawdę możecie zrobić wszystko. Możecie zrobić taką roladę, zawijacie ze składnikami, pokroić ją sobie, możecie użyć to jako placka do tortilli, albo właśnie możecie sobie użyć to jako mini pizzę, no i to jest naprawdę bardzo dobre i niskowęglowodanowe. I ten placek serio wychodzi taki mega zwarty, zobaczcie. I możecie tak naprawdę modyfikować ilość mąki, ilość sera mozzarelli i po prostu pod swoje makro zrobić. Ja już próbowałam na różne proporcje i wychodziło mi zawsze. Witam się z Wami w drugim dniu moich posiłków, co jem i zaczynamy sobie od śniadania. Tutaj też nie przestraszcie się, ale mam po prostu maść nałożoną i dzisiaj zrobię sobie takie
kanapki a la zapiekanki hawajskie, więc to też jest mega szybkie śniadanie, dosłownie 3 minutki i użyję sobie chleba bezglutenowego. Bardzo dobry jest w Aldi. Do tego ajwar jako taka baza właśnie, która ma mi zastąpić sos pomidorowy. Ananas z puszki to jest ten bez dodatku cukru i zwracajcie na to uwagę, bo taki jest dostępny w Lidlu właśnie. Tego sera proteinowego i taki filet pieczony z kurczaka też jest z Lidla. Chleba sobie zjem 70 gramów, więc to gdzieś tak wychodzą 3 kromeczki. Ma takie nieładne dziury tutaj. Ajwaru nigdy nie liczę, daję go po prostu, no tak, żeby pokryło mi tą kromkę. I to ostatnio jest moje jedno z takich ulubionych śniadań, no bo zastępuje mi właśnie pizzę. Teraz tak, nałożę sobie szynkę. Ja używam akurat 60 gramów. Ananasa użyję sobie 40 gramów, po prostu tak troszkę go drobniej pokroję, no bo nie chcę używać 3 plastrów, no bo wtedy mamy aż 120 gramów i też nie chcę właśnie tutaj pod mapsami przeholować, więc mniej więcej coś takiego. No i ten ser proteinowy, on jest super, bo w takim jednym plasterku macie 5 gramów białka, więc ja sobie wyłożę po 2. No i tak naprawdę jest to naprawdę posiłek wysokobiałkowy, także wrzucam do mikro i widzimy się już z gotowym śniadaniem. No i tak, śniadanie gotowe, ale żeby nie było, że to jest takie biedne śniadanie bez błonnika, to mam tutaj jeszcze paprykę, która jest bogata w witaminę C oraz kiwi. Więc tak prezentuje się moje śniadanko i myślę, że jest godzina 11, to potrzymamy do jakiejś 15, bo wtedy sobie właśnie zjem obiad. A tu możecie zobaczyć właśnie mój obiadek. Wczoraj Wam powiedziałam, że dzisiaj Wam pokażę. No i tak to właśnie wygląda. Tu mamy makaron koniak, cukinię, marchewkę i mięso mielone. No i oczywiście ajwar, żeby dodać takiego smaczka. Hejka w kolejnym dniu, witamy się ze śniadania i dzisiaj wymyśliłam, że zrobię takie pseudo-takosy, tylko to wiecie, miejcie na uwadze, że są pseudo-takosy, bardziej takie naleśniki z mąki z siemienia lnianego, które są posmarowane serkiem almette i w środku mamy szynkę i ser. Więc one nie wyglądają jakoś super apetycznie. Też powiem Wam, że ciężko było mi zrobić te naleśniki, bo ta masa niezbyt się sklejała z uwagi na to, że nie ma tutaj glutenu. Do tego zjadłam oczywiście jedno kiwi, ale już go Wam nie pokażę, bo zanim zrobiły mi się te naleśniki, to zjadłam to kiwi. No i papryka jako źródło witaminy C. Wyszło mi dosyć sporo, bo aż raz, 2, 3... 5 takich naleśników, no i całość ma 680 kalorii, więc sporo, ale mamy tutaj 70 gramów białka w takim posiłku, więc dla niektórych to w ogóle będzie już dzienne zapotrzebowanie. Tłuszczu mamy 28 gramów, a węglowodanów mamy 37 gramów, więc też całkiem ok, przyzwoita ilość. Więc ja uciekam zajadać i widzimy się już podczas obiadu. Słuchajcie, z tego wszystkiego byłam taka głodna podczas obiadu, że po prostu
Zanim go nagrałam Wam, to go zjadłam, ale nagrywałam też taką rolkę na TikToka z etapów przygotowywania tego dania. Wrzucę Wam teraz pionowo, jak to danie wyglądało. To były pierożki wonton. Robiłam sama ciasto. Ciasto robiłam zarówno dla mojego chłopaka ze zwykłej mąki orkiszowej z dodatkiem ryżowej, a dla siebie robiłam z mąki 2AB z pradawnej pszenicy, też z dodatkiem mąki ryżowej. Sama zrobiłam ciasto, więc ono nie było do końca takie super idealne jak na tych wszystkich przepisach, ale było naprawdę super. No i też po prostu bez dodatków konserwantów i tak dalej. Danie naprawdę super. Myślę, że takie no naprawdę interesujące. Cały TikTok w tym jest teraz, to są tak zwane te leniwe pierożki wonton i ja też postanowiłam to zrobić, z tym, że ja obsmażyłam sobie mięso z obu stron wcześniej, bo jakoś do mnie nie przemawiało, żeby na surowe mięso kłaść to ciasto i gotować 15 minut, tylko wolałam to zrobić wcześniej i myślę, że to jest taka bezpieczniejsza opcja. Teraz sobie właśnie przygotowuję posiłki na jutro, ale to już Wam jutro pokażę, co dokładnie będę jadła. Śniadanie zrobiłam takie fajne placki, a teraz na kolację już nic nie będę jadła, ponieważ moje śniadanie i mój obiad wyczerpały limit kalorii na dzisiaj. Gdzieś jeszcze tam sobie w ciągu dnia troszkę podskubałam orzeszków ziemnych i 1700 kalorii wpadło, więc nie ma już kolacji, piję herbatkę miętową i tak kończę dzisiaj dzień, jeśli chodzi o jedzenie. Hej w kolejnym dniu, więc dzisiaj na śniadanie mam takie pancake'i. To są pancake'i na bazie mąki z siemienia lnianego, jogurtu Maluta, jajek i one wychodzą naprawdę super. Do tego mam jeszcze owoce, kiwi i borówki w dozwolonej ilości w protokole Low FODMAP i już Wam pokazuję, jak to wygląda. No i tak to wygląda, więc fajnie, taki duży objętościowo posiłek. Na pewno jest tego więcej niż w przypadku tego jogurtu, który miałam w poniedziałek, więc będę sobie po prostu dłużej to w pracy jadła. Natomiast jeśli chodzi o obiad, no to standardowo to jest to moje danie, które jem non-stop z czasowymi zmianami. Natomiast mięso mielone, ajwar, warzywka. Tutaj akurat już miałam swoją ulubioną mieszankę warzyw Hortex, to jest z bazylią i tymiankiem i one są low FODMAP, więc taki fajny dodatek, który jest zarazem ułatwieniem w diecie. I mam tutaj jeszcze makaron koniak. No i taki obiadek sobie właśnie zjem w pracy, ale pomyślałam, że już Wam pokażę, mimo że już go widzieliście wiele razy, nawet w tym foodbooku. A przed pracą jeszcze wpada kawusia. To jest standard, musi być co rano. Hejka, hejka, witam Cię już przy kolacji i dzisiaj mamy taką mieszaną kolację. Trochę z resztek, trochę coś innego, więc będę sobie dojadać tego wrapa marchewkowego, który mi jeszcze został. Jednego już sobie zjadłam, teraz czas na drugiego, a w międzyczasie będę przygotowywać lody z Ninja Creamy i to będzie moja kolacja. Zjem sobie pół, a pół zostawię na jutro. Tu mam moją mieszankę i wsadzam ją teraz do tego. Zakręcam, wsadzam tu, przekręcam, wciskam przycisk, uruchamiam i widzimy się za chwilę. I tak prezentuje się moja kolacja. Zjem sobie właśnie połowę, odmierzę 220 gramów, po tyle powinna wynosić połowa. To są lody czekoladowo-kokosowe. Dodałam trochę wiórków kokosowych i mają właśnie taki posmak kokosa. Super jest ta maszyna. Jak na to, że to są tylko tak naprawdę 2-3 składniki, licząc kakao i wiórki, no to wychodzą mega kremowe.
Dzisiaj trochę mniej czasu na zrobienie śniadania, więc wlatują zapieksy, do tego 2 truskaweczki, tak na osłodę, kiwi już zjedzone. No i standardowo mamy tutaj szyneczkę, serek i paprykę. A chlebek, który dzisiaj użyłam, to jest chlebek, który sama upiekłam, to jest chlebek Low FODMAP, bo skończył mi się mój bezglutenowy. Ten jest na mące z pradawnej pszenicy, także ja zmykam jeść i uciekam do pracy. Cześć, witam się z Wami już na obiadku, po śniadaniu. Czy już długo minęło, dużo czasu już minęło od śniadania, dlatego teraz pokażę Wam, co jem na obiad. I dzisiaj jem na obiad ryż z warzywkami i z takimi rolatkami. I tak to się prezentuje, więc taka dosyć spora porcja, ale dzisiaj w planie jest trening dołu, więc porcja powinna być solidna, kolacja będzie za to o wiele mniejsza. Tak, więc ja zmykam jeść. Oczywiście rolatki, wszystko było przygotowane wcześniej, tylko na świeżo ugotowałam ryż, czyli mniej więcej tak jak robię zawsze, bo to mi się sprawdza najlepiej, a mięso super, kiedy można sobie właśnie wyjąć z zamrażarki, odmrozić i jest gotowe, bo przy mięsie jest zawsze najwięcej roboty. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, może Wy macie jakieś sposoby na szybsze przyrządzanie mięsa. Właśnie wróciłam z siłowni i zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Grafika jest sztos. I tak naprawdę zastanawiam się, co mogłabym zjeść na kolację, bo już zjadłam sobie chipsy. To są te chrupki z soczewicy i ja wolę jednak te z soczewicy niż te z grochu, bo te z grochu czasami się po nich kiepsko czuję, po tych jest wszystko ok. Pokroiłam sobie paprykę i myślę, żeby nie zrobić po prostu takiego naleśnika z mięsem, bo to by było takie fajne danie z dużą ilością białka i chyba po prostu tak zrobię, tylko nie chcę już dodawać jajka, bo nie mam zbyt dużo kalorii, które mi pozostały na dzisiaj. Aczkolwiek te chrupki, muszę Wam powiedzieć, że one są super, bo one mają tylko 200 kalorii, nie są smażone na tłuszczu i naprawdę wypadają bardzo fajnie, więc od czasu do czasu coś takiego zjeść po wysiłku jak najbardziej ok. Więc chyba sobie po prostu właśnie rozrobię ciasto, zrobię takiego naleśnika, nałożę na to mięso mielone, trochę sera żółtego, żeby tak się fajnie to wszystko stopiło. Do tego papryka i taka będzie moja kolacja, więc ja zabieram się do roboty i widzimy się już z efektem finalnym. No i tak prezentuje się mój naleśnik. W środku mamy mięsko mielone, troszkę ajwaru i plasterek sera żółtego. No i uciekam jeść, więc taka troszkę inna kolacja. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje takie tygodniowe jedzenie, bo postanowiłam, że pokażę Wam, co jem od poniedziałku do piątku, czyli w dni, kiedy pracuję, kiedy mam siłownię i nie mam zbytnio czasu na to, żeby gotować. Dajcie znać, co uważacie, czy Wam się te posiłki podobają i co Wy sobie przyrządzacie do jedzenia na tygodniu, kiedy właśnie jest mniej czasu, czy przyrządzacie sobie wcześniej, czy robicie meal prepy, czy raczej gotujecie na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!